freedom. We take the battle to them. Dzisiaj pomówimy sobie o KVK, na których znajdują się polskie królestwa. Między innymi pomówimy sobie o KVK 2732, pomówimy sobie o Kiwiki Królestwo 2205, czy też o Kiwiki 3080, bo w tym samym czasie te trzy królestwa będą toczyć swoje walki, jak i przy Przełęczy Siódmej, tak samo jak i w Kinglandach. Też poruszymy sobie tematy polskich królestw, które weszły niedawno do KVK, czyli między innymi 2653, też 3025, a także Królestwo 2877, które no, nastawia się tak samo jak 2653 na dość mocne KVK i chcą tam naprawdę dużo pokazać, z tego co wiem. Więc naprawdę będzie warto, moim zdaniem, będziecie sobie przejrzeć, bo też będziecie mogli zobaczyć, jak te dane królestwa prosperują, jak i tutaj mniej więcej wyglądają ich KVK, gdzie grają. Nie będę ukrywał, że zaczniemy sobie najpierw od tych, które już teraz są jakby tak powiedzmy dalej w tych kiwiki, czyli między innymi moje królestwo 2732, na którym się znajduje. Jak widzicie lub też oglądacie poprzednie filmiki, my przygotujemy się tutaj do obrony strefy 6. Będziemy tutaj bardziej się skupiać na Przełęczy Siódmej. No i jak to przeważnie na tych przełęczach siódmych wygląda, to każdy się przepycha, każdy się broni. Wszystko zależy się oczywiście od tego, jak tutaj będzie wszystko rozłożone. Nie będę ukrywał, że jesteśmy słabszym królestwem, to jest dość wiadome w porównaniu do 1568, tak samo 3202 też już jest, jakby tak powiedzieć, słabsze od ognia, więc nasze zadanie jest tutaj dość proste do wykonania. Jeżeli chodzi znowu o dół, no to tam nawet nie będę w sumie poruszał, bo tam wiemy, że szybki temat będzie. Oczywiście mam takie nadzieje, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsza będzie oczywiście ta strefa i tutaj jak sobie poradzimy razem z wiatrem. Nie będę ukrywał, że to kiwiki, patrząc po KP i po balansie, jeżeli chodzi o siłę, naprawdę dobrało nas naprawdę dobrze. Nawet po tych zawirowaniach, które były ostatnio z Królestwem 3202, to co się tam podziało, no ten balans jest zachowany. Gdyby tylko jeszcze do szczęścia byśmy wiedzieli wszystko, w jakich czasach dane królestwa też w kampach będą się biły, to wiadomo, że każdy by sobie ułożył KVK no, po swojemu. My, nie będę ukrywał, na godzina otwarć pas 7, czy też stref, czy też Kingslandów nie jest idealna. Niestety to są takie godziny, gdzie wiecie, no przerzucamy się na drugi bok, no, ale niestety błąd przy budowaniu w 150 flag, jak dobrze pamiętam, za długo bawienie się z tym spowodowało to, co spowodowało, więc no niestety ten czas się nam zmieni od pierwotnego, które mieliśmy oczywiście w rozpisce wcześniej zapisane, no, ale tak na KVK bywa. Tutaj nie wiem, czy ktoś z was już śledził mnie, bo wiem, że niektórzy śledzili. Jeżeli chodzi o sam ołtarz, no ciężko jest ograć 1568, gdzie wiemy, że tam jest bardzo dużo max techów. U nas po naszej koalicji jest tego mniej, lecz walczyliśmy, nie odpuszczaliśmy tych ołtarzy, byliśmy na nich i przede wszystkim no, biliśmy się, bo nie jesteśmy, jakby tak powiedzieć, koalicją, która nie chce walczyć. My bardziej chcemy sobie tutaj, wiecie, też porobić kapeki i też chcemy pokazać, że no, jesteśmy słabsi, ale możemy się odgryźć, więc mi się zdaje, że to fajnie, że to w ogóle tutaj tak prosperuje. Oczywiście tutaj moglibyśmy korzystać z darmowych ołtarzy od wiatru, bo wiatr bardzo prosto przejmuje tutaj ten ołtarz wody, więc oni tam w ogóle żadnych problemów z tą wodą nie mają. Jest to bardzo prosta sprawa. Kingslandy, nie będę ukrywał, będą ciężkim zadaniem do wykonania, ale niewykonalnym, bo wszystko jest uzależnione od tego też, jak się skupimy na 1568. Nie będę ukrywał, że jeżeli 1568 nie będzie miało dobrego wsparcia od wody, to KVK będzie bardzo mocno na naszą stronę. Moim zdaniem 1568 samo będzie miało ciężko wygrać na dwa kampy, tym bardziej jak wiemy po strefie 5, no Królestwo 169, kiedy walczyło bezpośrednio na nasze Królestwo 2732 u góry,
Prawda jest taka, że jak mieliśmy tutaj walki, jakby tak powiedzieć, nad tutaj tym, tak, tutaj, czekajcie, tak, nad mauzoleum i tutaj gdzieś walczyliśmy, gdzie są te teraz forty postawione, to powiem wam, że no nie radzili sobie i 1568 po prostu musiało im pomagać. Tak akurat, takie są fakty, więc tu akurat nic nie zakrzywiamy, jak niektórzy tam z czasem wspominają. Więc na pewno to Kiwiki będzie fajne i mam nadzieję, że Kingsland na pewno dla was zrobię streama. Nie wiem, jak będzie przy strefie 7, bo to będzie w nocy, więc wiem, że większość z was nie będzie mogła nawet tego oglądać, więc zapis będzie na YouTubie. Więc na pewno fajnie. Mam nadzieję, że jak i strefę 7 trochę wam postreamuję, bo tak akurat wtedy mam no troszkę małych zawirowań, nie ma tak czystego dnia, jeżeli chodzi o grę tak jak w Kingslandach, ale Kingsland będzie na pewno pełen stream i będę to też przekazywał wam. Czy to będzie głosówka, czy też nie, ja będę się starał bardziej przekazywać wam to z lekkim opóźnieniem. Takie jest moje założenie. Zresztą wiem, że Gainza Gaming, jeżeli chodzi o Gains Gaming, jeżeli chodzi o wiatr, też to będzie streamował, więc to tyle jeżeli chodzi o 2732. Przejdźmy może już na inne królestwa. 3080 pierwsze sobie wrzucimy. Tutaj wiemy, że są po stronie ognia. Wiem, że oni praktycznie walk nie mieli. Z tego, co rozmawiałem tutaj z ich królem, oni praktycznie żadnych walk nie mieli w strefie, jakby tak powiedzieć, tej 5. Zrobili swoje zadanie. Bardzo fajnie im tu powodziło. Strefa 6, widzicie, też zabudowana. Kwestia ołtarzy, wiem, że tam jakieś parę walk było chyba, z tego, co mi Pretor coś tam wspominał. Ale przede wszystkim też tutaj się nastawiają na to, że no, będą walczyć tutaj z tej strefie 7 i czy strefie 7, przy przełęczy 7, a strefa 6 będzie też, jakby tak powiedzieć, tutaj przez nich dość mocno broniona, więc fajnie, że to tak tutaj im idzie, fajnie, że tutaj to tak się rozwija. Mam nadzieję, że 3080 zdobędzie swoją gwiazdę, bo mają na to dużą szansę po raz kolejny. Wiemy, co się ostatnio niestety podziało, więc naprawdę fajnie jest obserwować drugie polskie KD, które też będzie walczyło w tym praktycznie samym czasie, więc jeżeli będziecie mieli chwilkę, jeżeli chcieli sobie tutaj oglądać tutaj chłopaków i ich zmagania, to naprawdę moim zdaniem warto. Zresztą tak jak tutaj widzicie, ogień jest, tak? Jest z tej strony, tak, więc no, będzie trochę zabawy. Akurat WP chyba się ustawiło z tej strony, tak. Tak, tu chłopaki już widzę są poustawiani swoimi minecontami, farmy też są. Oczywiście do Reinforce'a, to jest klasyka. No, więc tutaj zabawa też będzie bardzo przednia, jeżeli chodzi o to Kiwiki. Więc jeżeli będziecie mieli chwilkę, też zapraszam was, odwiedźcie 3080, zobaczcie jak to u nich wygląda, bo to są Tide of War, to jest KVK, gdzie też będziecie mogli zobaczyć troszeczkę inny format niż tak jak my. Kto nie oglądał Tide of War, ten pewnie nie widział, gdzie taki setup jak Attila z Liucze ciśnie na zamek lub też na flagi, fort, a także pewnie nie widzieliście Gorgo z Atylą, która broni się na fladze, na tajcach, to są jedne z takich lepszych par. Oczywiście Nevsky, Zedel Young, czy też Huo i Song, no, jeżeli chodzi o kawalerię z artefaktem, no, też fajną robi robotę. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, nie wiem, czy tutaj tak będzie, bo tajcy są zmienne, jeżeli chodzi o tam też buffy, czy dyrektywy, ale chyba jeżeli chodzi o artefakty, to jest tak jak ja miałem, czyli jak wchodzi strefa 7, oni już odblokowują swoje artefakty, i chyba tam jeden dzień mogą jeszcze powalczyć na tych artefaktach w Kingslandzie, potem po parę dni po jakby tak otwarciu Kingslanda to chyba z 2-3 i znowu ta możliwość artefaktu się znowu blokowuje tam na chyba 2 dni, 2 albo 3 dni jakoś tak, mogę się mylić, bo już naprawdę nie pamiętam, no ale jeżeli ktoś nie chciałby zobaczyć, no to zapraszam was na mojego YouTube'a i tam macie też odnośniki do Tide of War, tam chyba 13 odcinków dotyczących Tide of War, jak wyglądają dyrektywy, jak najlepiej wybierać dane rzeczy, żeby jak wam najprzyjemniej, najlepiej się grało w tym Kiwiki. Nie będę ukrywał, dla mnie Heroic Anthem w tym momencie Tide of War
są dwa najlepiej zbalansowane, jeżeli chodzi o dobieranie kiwiki. Wiem, że niektórzy powiedzą, bo mnie tam wybrało, tak, ale po tych teraz, to było chyba, dobrze mówię, czerwcowych zapisach, mogę wam powiedzieć, że bardzo dużo ludzi chwaliło sobie właśnie te dobierania. Mało właśnie było takich głosów, że no to dobieranie było słabe itp. itd. No ale wiem, że dużo ludzi sobie to chwaliło, więc moim zdaniem warto. Więc tyle o 4,80. Jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej, albo też uda mi się złapać w jakiś dzień Pretola lub też Julka, to na pewno z nimi też zrobimy tutaj jakiś mini wywiad, żeby też przegadać tutaj całe ich KVK, jak tutaj wyglądał Kingsland, strefa 7. Na pewno taki odcinek wam by podszedł do gustu, też może chłopaki jakieś przygotują raporty, też do nich się odezwę, żeby przygotowali na jakieś fajne raporty tego KVK, żeby też wam pokazać, jak niektóre, powiedzmy, tam walki wyglądały. Przejdźmy sobie teraz właśnie do wspomnianego 2.05, które też ma ciekawe dość KVK. Oni są tutaj w strefie wody. Jak tutaj wam już nagrywałem ostatni odcinek właśnie o polskich królestwach, które są w Kiwiki, jak wyszły razem z nami, no to jak sobie zobaczycie, też przygotowują się na starcia w strefie 6 o 7, więc też tutaj będzie takie przepychanie się jak u nas. Też będą te walki, jakby tak powiedzieć, lepiej rozpoznane. Tam, tutaj jak widzicie, akurat tutaj ta strefa 7 nie jest jakby tak zabezpieczona, bo mają prawdopodobnie jakąś koalicję tutaj z ogniem. Tak, chyba tak. Z tego co pamiętam, jak Wielek opowiadał na wieści o królestwach, to chyba tak jakoś, nie, oni byli wtedy przed dobieraniem, ale z tego co mi pisał, no to tutaj chyba mają koalicję z ogniem, woda, ogień, czyli lewo na prawo, no to normalnie. I tutaj 2205 na pewno tą strefą się, jakby tak powiedzieć, mają safe. Tutaj znowu niestety ta strefa będzie dość oblegana, a później wiadomo Kingslandy. Widzę, że tylko po tej stronie dość dużo dziur jest na parę dni przed Kingslandami, więc no, rzucenie jakiegoś fortu i przepchanie no, jest dość dobrą opcją, więc no, zobaczymy, czy tutaj zdążę to wszystko zabudować. Jeżeli chodzi o tutaj, bo to jest chyba wiatr, chyba tak, to jest chyba wiatr. Po tej stronie tak, więc zobaczymy, czy nie zdążą to zabudować, czy też nie. I jak dobrze pamiętam, to chyba 2205 też gra chyba na Tide of War. Tak, też Tide of War. Więc też tutaj wiemy, że zabawa będzie przednia. Też dzięki artefaktom, więc życzę tylko powodzenia polskim królestwom, żeby osiągnęły jak najlepszy wynik, wygrały, czy też zdobyły gwiazdę. Myślę, że to jest naprawdę fajne i ważne, żeby też inni mogli sobie tutaj też zobaczyć, że polskie KD też dają radę, też są aktywne. Mówią, że wiele z tych królestw jest naprawdę aktywnych i naprawdę cisną, robią swoją robotę. Tyle, jeżeli chodzi o 2205, tak jak mówię, jeżeli coś będę wiedział na temat tutaj od Pretola lub też Julka, to jeżeli chodzi o jakieś raporty lub też coś byśmy nagrali razem, to na pewno taki odcinek wypuścimy. Wróćmy sobie wszystko do 3080, bo tutaj chyba zapomniałem jedną rzecz zobaczyć. Chyba tu mi się zdawało, że oni będą walczyć na... Tak, oni tu będą walczyć na dwie strefy, czy jak widzicie tutaj ogień będzie walczył, jakby tak powiedzieć, z tą stroną. I ta, która jest tutaj od ziemi. I też będą walczyć z wodą, tutaj gdzie jest właśnie 3080 swoją fortecą. Więc no, te strefy tutaj będą bardzo defowe, a dopiero i potem wejście w Kingsland będzie bardzo ciekawe, bo chyba jak dobrze pamiętam, ogień jest z wiatrem w koalicji, a ziemia z wodą, więc no ciekawe, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie to tutaj wygląda, więc przejdźmy sobie po prostu do kolejnego, jakby tak powiedzieć, królestwa, ale to już będą królestwa, które no weszły dopiero do Kiwiki i szykują swoje pierwsze jakby strefy i też wszystkie, jakby to nazwać, swoje wszystkie statystyki. Tutaj akurat chłopaki grają
Zobaczmy, co oni grają. Smurfy. Smurfy, co wy gracie? Smurfy grają niezłomnych wojowników. Ciekawa kawałka. Ciekawe, jak tu chłopakom pójdzie. Tu. Jeszcze zobaczmy sobie tylko, w jakim oni są. No nie to. 2, 3, 2, 6, 3. Jeżeli uda mi się jeszcze znaleźć tutaj dla was, bo akurat z Smurfów dostałem taką rozpiskę, jeżeli chodzi o rozstaw, znaczy jeżeli chodzi o siłę do KP, to zaraz wam ją tutaj pokażę, tylko potrzebuję chwilki, bo może ją gdzieś tutaj znajdę, żeby wam pokazać. I zaraz tutaj wam pokażę, gdzie oni są. I też jak to wygląda też, wiecie, w ich, jakby tak powiedzieć, dobieraniu, tak? W sensie dobieraniu w sojuszach, bo to też jest bardzo ważne. Wiem, że tutaj akurat 2658 chyba jest jedno z mocniejszych KD, czy też powiedzmy kampów, że jest jeden z mocniejszych też kampów na tym, ale zaraz zobaczę, czy tutaj to znajdę. To będę wam mógł pokazać od razu, jak tutaj mam rozpisane. Poczekajcie tylko chwilkę, bo wiem, że miałem to gdzieś skopiowane, lecz to mi zniknęło, więc nie mogłem się tutaj dla was jeszcze lepiej przygotować pod tym względem, ale chyba mam, tak, mam tutaj, już wam pokazuję, żebyście wiedzieli wszystko. I robimy tutaj w sobie malutkie przejście od razu na tyk, wiecie? I przechodzimy tu. O, i tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda rozpisaniu KP, też na seedy, na power, jak wygląda kiwiki na 2653. Tak jak widzicie, 2653 jest jako ziemia i oni tam się budują u góry. Jak oglądałem, chyba oni, jak, mogę się mylić, ale mi się wydaje, że PKV 2653 wygrało. Tak mi się zdaje, że wygrali PKV. Mogę się też mylić, ale wiem, że oni jako kamp to chyba tutaj ziemia i ten ogień chyba byli jedni z takich mocnych. Popatrzcie, czekaj, tutaj mamy KP22, ogień 349, no ziemia ma 314,6 biliona KP, to jest 349, no czyli ziemia, ogień i Greenwood, czyli forest, drzewa. Nie, no tutaj las jest z nimi. Wiem, że las chyba z ziemią nawet mają sojusz, tak mi się zdaje, więc no fajnie tu mają rozpisane, możecie zobaczyć. Moim zdaniem to warto też przyglądać się temu KVK, bo chłopaki też tutaj mają duże szanse na to, jak to będzie im, wiadomo, wyglądać przyszłościowo w Kiwiki, bo z tego co widzimy, no mają cały kamp naprawdę na dobrym poziomie. Tutaj tylko sobie zminimalizuję. Więc tyle, jeżeli chodzi o Smurfy. Przejdźmy sobie do 2877. Tutaj akurat nie ma takiej rozpiski, ale 2877 jest jako las. Ale tutaj też miałem informację, że to naprawdę fajnie wygląda. Tu jak mogliście zobaczyć, jeszcze zobaczymy sobie jeszcze raz, tylko jedną rzecz. 2877, no 2877 znowu nie ma szczęścia do tego, że znowu w KD pojawiła się domeny, że się pojawiały, więc to kolejny raz trafiają na domenę królestwa, którego tu jest 1175, no to tak, chyba to było 1175, nie, 1875, tak, o nim pamiętam, że trafili na nich ostatnio, 2 KVK temu i trafili akurat na drugą domenę, która nic nie walczyła, a była z nimi w koalicji w ziemi, tak było. W tym momencie tutaj akurat ich uniknęli na szczęście, są w lesie, nie wiem jak tam to się w kwestii podziały, że chodzi o sojusze i jak to wygląda, więc to postaram się wam na następny filmik jakby wyciągnąć, jak będziemy nagrywać o 2877. Lecz tak tutaj widzicie, chłopaki też się rozbudowują i dziewczyny
Oczywiście Fuerte zaraz by mi o tym tutaj wspomniała, że dziewczyny też tutaj grają, więc no mam nadzieję, że tutaj też jako cały ten kamp no dość wysoko zajdą i ta wygrana będzie zasięgu ręki, chociaż wiem, że może być ciężko. I na koniec zostawiłem sobie królestwo, które niedawno wygrało swoje KVK, czyli 3025. Jest to królestwo, które to Kiwiki zapowiedzieli, że będą grać bardziej recovery. Są tutaj 3025 jest jako wiatr rozpisany. Tutaj niestety no, postawili na to, żeby zrobić sobie odpoczynek. Chyba 3025 gra na burzy manewrów, tak. Manewrów. No ciekawe KVK, już nie grałem, ale słyszałem o tym dość dobre i złe opinie, więc wszystko wiadomo zależy od was. Wiem, że niektórzy gracze tutaj się zapisywali na 3025, żeby walczyć. Wiem, że też się tutaj jakby tak powiedzieć nastawiali na to, żeby niektórzy będą walczyć, niektórzy będą grać farmkę Kiwiki. Ja to rozumiem, bo wiem, że na poprzedniej Kiwiki kręcili naprawdę fajne cyfry, spalali się i czasem takim królestwem jest potrzebny taki break, KVK. To być jakieś tam nagrody, nie za dużo, ale żeby wiadomo, no nie będą dużo palić, nie będą dużo cisnąć, no bo no, założenia są proste, tak? Wiem, że niektórym może to nie być na rękę, jeżeli chodzi o koalicjantów, ale niestety czasem takie break KVK są potrzebne. Też ja nie jestem ich zwolennikiem, ale rozumiem graczy, które po prostu muszą takie break KVK zrobić. No po prostu czasem tak jest, że musicie sobie odpocząć nawet po tych powiedzmy 1,5 miesiąca czekania na zapis, czy tam skipowania do maksymalnej ilości razy Kiwiki, to w końcu musicie wejść na to dane Kiwiki, najlepiej sobie wybrać je niż po prostu, żeby automat wam to wybrał. Więc moim zdaniem fajnie, że podjęli taką decyzję, tym bardziej, że to była ich pierwsza gwiazdka, poświęcili naprawdę tam dużo czasu, więc tym bardziej uważam, że taka opcja się przyda na tym Kiwiki chłopakom, więc i dziewczynom. Tyle, jeżeli chodzi o przegląd Polski Królestw na KVK. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że się rozwijamy, pchamy przez cały czas te konto do przodu, że subskrybujecie, komentujecie, piszecie do mnie w grze, piszemy do mnie na kanale, cieszy mnie to, jak tylko mam chwilę, to wam odpisuję. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, hejo!